A razem z nami Szymon Nieradka, Miejska Agenda Parkingowa. Kłaniamy się w popołudniowym programie. Dobry wieczór Państwu, już jest ciemno. Pozdrawiam z stolicy oblodzenia i skrobania samochodów chyba w tym momencie. I to nie jest północny wschód kraju, to nie jest Podlasie. Nie. Jesteśmy tutaj, my mamy taką specyficzną sytuację, że się pojawia plus i minus na przemianie i to świetnie pokrywa wszystko lodem. Pomorze Zachodnie, kłania się nisko. Tak jest, proszę uważać na siebie. W tegorocznej edycji Stołecznego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt zatytułowany „Milion słupków dla Warszawy”. Chodzi o rozwiązanie problemu nielegalnego parkowania i niszczenia przez to miejskiej infrastruktury. Pomysłodawcy projektu uzasadniają go tak. Skoro znaki i mandaty nie działają, miasto musi postawić fizyczne bariery, które uniemożliwią kierowcom łamanie prawa. Dodajmy, że słupków nie będzie aż 1 milion. Porozmawiamy sobie o tym za chwilę, ile dokładnie w tym projekcie jest, ale dlaczego znaki i mandaty nie zawsze działają? W moim odczuciu głównie dlatego, że mamy systemowe zachęty do tego, żeby parkować nielegalnie. Parkowanie nielegalne w Polsce jest tańsze i wygodniejsze niż parkowanie legalne. Warszawa pod tym względem jest naprawdę ewenementem, bo powiem, że w 2024 Straż Miejska wystawiła mandaty tym, którzy źle parkują, na kwotę 16 milionów, a w tym czasie ten sam samorząd od kierowców, którzy parkują poprawnie, pobrał 320 milionów. 20 razy więcej. Od tych, którzy płacą za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Tak. Oczywiście ta kwota 320 milionów zawiera zarówno tych, którzy zapłacili poprawnie, jak i tych, którzy się zagapili, zapomnieli, jakieś takie drobne uchybienie zrobili, ale nawet od nich te opłaty dodatkowe, bardzo często mylone z mandatem notabene, to jest 60 milionów. Jak to ma działać? Jeżeli mamy rozwiązanie, w którym po prostu bardziej się opłaca stawać, gdzie popadnie. Ryzykując zapłacenie jednak mandatu. Ryzyko utrzymania mandatu, mam to akurat dość skrupulatnie policzone, jest na pewno mniejsze niż 4%. Ten mandat wynosi od 2003 roku, bo wtedy była ostatnia aktualizacja taryfikatora, 100 zł za zdecydowaną większość wykroczeń. Więc umiemy to liczyć. Więc ja bym powiedział inaczej. Ja jestem głęboko zszokowana tym, że my, Polacy, naród, który uważamy za naród cwaniaków, kombinatorów, który wykorzysta każdą lukę w przepisach, tak gremialnie parkujemy poprawnie, bo jednak 80-90% kierowców szuka miejsca, w którym może stanąć legalnie, szuka tego parkometru, naraża się na bardzo surowe kary, pomimo że gdyby wjechali na przystanek, to tam zaparkowanie przez tydzień na przystanku to jest 100-złotowy mandat. Może na przystanek używany, bo są takie, które bywają, to się ładnie nazywa w stolicy, czasowo skasowane, ale na przystanku być może jeszcze ktoś by dostrzegł taki pojazd. Natomiast pojazdy na... To jest nadal 100 zł. To jest nadal 100 zł, zgadzam się, tak. To jest 250 zł, gdyby tak próbować codziennie odwiedzać parkometr. Tak, ale mam na myśli tych, którzy wjeżdżają na chodniki, tych, którzy rozjeżdżają zieleń, tych, którzy pojawiają się w miejscach, w których pojawić się nie powinni, a może przepisy są do tego trochę zbyt skomplikowane, bo jak kierowca ma zrozumieć, że jeśli chodnik jest szeroki i on zostawia te 1,5 metra, tak mniej więcej przynajmniej, to ktoś może przyjść i powiedzieć nie powinieneś tu, drogi kierowco, parkować, bo na przykład dopuszczalna masa całkowita twojego pojazdu przekracza tę normę z ustawy. Powinien to wiedzieć, ale nie wie, prawda? Może to ta szerokość pozostawiona pieszym, zwłaszcza zimą, trudno czasem zachować na nieodśnieżonym chodniku taką przestrzeń, żeby wszyscy poruszali się bezpiecznie. Może tu jest problem, może te przepisy są zbyt skomplikowane. Ja na końcu naszej rozmowy zaproponuję jedno proste rozwiązanie zainspirowane przez słuchacza, ale na razie o tym porozmawiajmy. Może są zbyt skomplikowane. To zdanie, bo to jest artykuł 47 przepisów o ruchu drogowym, Tak. To jest długie, wielokrotnie złożone zdanie, które w zależności od tego, gdzie wstawimy przecinek, może oznaczać bardzo różne rzeczy oraz po ostatnich kombinacjach sprzed 3 lat przy definicji drogi dla pieszych, czyli dawnego chodnika, powoduje faktycznie jeszcze więcej wątpliwości niż powodowało wcześniej. Sam ten przepis jest z 1967 roku. To jest naprawdę dawno temu. Więc ja sądzę, że ten przepis jest po prostu bardzo nieaktualny i nie przystaje do naszej rzeczywistości i należałoby go odświeżyć, bo kierowcy faktycznie z całego tego zdania pamiętają tylko jedno. To taki słynny wyraz, 1,5 metra. 1,5 metra, dokładnie. Dodam, że
że oczywiście to nie jest jedyny tam zapis. Nie można parkować z dala od krawędzi jezdni, nie wolno jeździć wzdłuż chodnika. To, że się schowamy za słupki i zostawiliśmy nadal 1,5 metra, nie oznacza, że możemy tam parkować i tak dalej, i tak dalej. No i tak kto dalej. pamięta o dopuszczalnej masie całkowitej swojego pojazdu? Być może ktoś, kto teraz słucha naszej rozmowy, przypomni sobie, że warto sprawdzić to w dowodzie To jest rejestracyjnym. całkowicie martwy przepis. Ja zwrócę uwagę, że te 2,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej obowiązuje w ogóle za każdym znakiem, tym takim prostokątnym informacyjnym P. Więc nawet jeżeli to jest parkowanie na asfalcie, to formalnie my nie możemy w Na takim miejscu parkingu? parkować większym SUV. Tak, więc jakby to jest naprawdę kompletnie martwy przepis, ale osobom, które mówią, że to trzeba zaktualizować, bo teraz samochody są cięższe, przypominam, że ja nie słyszałem o Narodowym Programie Przebudowywania chodników. Tak. Żeby je wzmocnić pod te nowe samochody. Więc no nie możemy tego zrobić. To naprawdę kiedyś w miarę z głową zostało pomyślane, ale powtórzę, ja szukając w dokumentach sejmowych, dogrzebałem się do wzmianki z 1982 roku, to po raz pierwszy tam wprowadzone, ale to była kopia z uchwały Rady Ministrów z 1967 roku. No, proszę PRL. wskazać inny przepis, który miałby tyle lat, Wiecznie żywy. który dotyczyłby rzeczy, która tak się gwałtownie zmieniła w przeciągu ostatnich 30 lat, który miałby sens. No on nie ma sensu. On po prostu nie ma sensu. Czy rozwiązaniem rzeczywiście są jedynie różnego rodzaju fizyczne zapory, przeszkody, szlabany, barierki, słupki? Wyliczam na szybko z głowy betonowe Nie, bariery. są trzy rzeczy, które można zrobić. Pierwsza rzecz to są faktycznie fizyczne bariery. One są o tyle uciążliwe, że w niektórych wypadkach, no bo wiadomo, jeżeli jest szpaler słupków i jeden zostanie wyrwany, no to on po prostu, ta tama już pada, więc to jest bardzo kłopotliwe. Druga technika, która działa w naszym kraju wspaniale, ja ironizuję, ale to naprawdę działa i polecam to Państwu, gdyby Państwo chcieli zabezpieczyć jakieś podwórko, taki teren prywatny albo o takim statusie skomplikowanym, tabliczka z napisem parking płatnych 10 zł za godzinę. Nikt tam nie wiedzie. Myślałem, że szlaban. Myślałem, że musi być Nie, szlaban. nie trzeba, naprawdę. Parking płatny 10 zł za godzinę z holownikiem i tam nikt nie wiedzie. A trzecia rzecz, która działa magicznie, to są miejsca dla taksówek. Proszę zwrócić uwagę, może być wszystko zajęte w koło na postoju taksy i nikt się nie odważy stanąć. No ale tutaj akurat Dlaczego? rozumiem brać taksówkarską, która po prostu broni swoich przyczółków. No ale to by oznaczało, że w naszym kraju działa lepiej fakt spuszczania powietrza z opon 15 lat temu. Nie polecamy Przewidziane przepisy. takich działań nikomu. Nie No zalecamy ale absolutnie. no dlaczego? No, mandat za parkowanie na miejscu dla taksówek to jest także 100 zł, więc w zasadzie to jest dokładnie taka samo przewinienie. Nikt tam nie staje, proszę zwrócić uwagę. Więc no, jeżeli się Państwo dziwią, że aktywiści przyklejają naklejki, nie ma innych narzędzi. No, nie ma innych narzędzi niestety. Faktycznie jest tak, że możemy albo zabezpieczyć słupkami, no i Warszawa w zdecydowanej większości ulic właśnie w tym kierunku idzie. Jest taki eksperyment na Placu Pięciu Rogów w Warszawie, gdzie nie postawiono wszędzie słupków, no ale ten eksperyment się nie do końca udaje, bo tam musi całą dobę stać patrol Straży Miejskiej na sygnale, a ja i tak tam stanąłem na 4 czy Tak, na 5 pamiętamy. dni, pamiętam. I nic mi się nie stało, więc no to nie działa. To nie Zlekceważył działa. pan znak, tak jak zresztą wielu kierowców, którzy tam wjeżdżają. Tak jak kilkuset kierowców, których w tamtym czasie widziałem, którzy mnie mijali i parkowali także obok mnie. Czasami mojej Skody zaparkowanej nieprawidłowo na tym placu nie było widać. Trzeba było trudno było ustalić, kto robi prowokację. Autorzy projektu, o którym wspominaliśmy, od którego zaczęliśmy, obliczyli, że gdyby wydać na słupki mniej więcej 3,5 miliona złotych, można byłoby zainstalować, no właśnie, no nie 1 milion słupków, jak nazwa projektu wskazuje, ale mniej więcej 2300. Wychodzi po 1500 za jeden słupek. Czy istnieją inne, tańsze rozwiązania? Zacząłem się zastanawiać, może jakaś zieleń, żywopłoty? Co jeszcze mogłoby fizycznie zatrzymać kierowców? Każda inna infrastruktura i tak wymaga słupka. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że każda zieleń w Warszawie jest otoczona. Ja podaję przykład Warszawy, ale to w Polsce wygląda podobnie. Zieleń jest albo zamieniona w parking, albo jest otoczona płotkiem. Więc fajnie, że będzie zieleń, ale i tak ją trzeba otoczyć słupkami albo płotkiem, bo ona zostanie zajechana. W przepisach o ruchu drogowym, w tych 100 kilkudziesięciu artykułach nie ma w ogóle wyrazu zieleń. Więc w ogóle co do zasady przepisy o ruchu drogowym nie zakazują parkowania na zieleni, w związku z tym strasznie trudno ją chronić. Więc wszystkie przykłady, które pan podał, to są albo rzeczy, które nie są wcale tańsze, a zazwyczaj są droższe, a i tak wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Więc no, nie do końca można to zrobić taniej. Mała Ja architektura. bym postulował jeszcze taką może radykalną ewentualnie. rzecz, żeby zrobić przynajmniej w ten sposób, żeby w strefie płatnego parkowania, gdzie ta presja na miejsca nielegalne, tańsze,
jest największa, żeby zrobić taką bardzo dziwną rzecz, która obowiązywała przez wiele lat. To zostało zmienione przez Naczelny Sąd Administracyjny, że płacimy na miejscach wymalowanych, ale jeżeli zaparkujemy poza nimi, to automatycznie płacimy opłatę dodatkową w strefie. To jest radykalna zmiana. To z grubsza oznacza, że bawimy się w taką grę, która mówi, parkujemy na miejscach wyznaczonych, jak nie ma, to naprawdę będzie bolało. Tak to działa na całym świecie. Tak. U nas jest tak, że dla tych, którzy parkują na miejscach wyznaczonych, mamy raptem 50 ludzi na całą stolicę, 10 samochodów, które jeździ w kółko i niewiarygodnie skutecznie windykują najdrobniejsze uchybienie. Natomiast 1200 strażników nie jest w stanie upilnować reszty. Nie? I podam jeszcze jeden przykład. Strażnik miejski w Warszawie wystawia mandat co 20 parę godzin. Nie przesłyszeli się Państwo. Strażnik miejski w Warszawie wystawia mandat co 20 parę godzin i to nie jest wcale zły wynik. Są dużo gorsze straże miejskie w Polsce. Natomiast kontroler strefy płatnego parkowania wystawia opłatę dodatkową. Te chyba 360 zł, jeśli dobrze pamiętam, w Warszawie, co 27 minut. No, I przeciwnicy tego rozwiązania ze słupkami podpowiadają jeszcze, mówią jeszcze, że takie fizyczne blokowanie wjazdu tam, gdzie parkować się nie powinno, gdyby było rzeczywiście zastosowane, wybudowane, zaprojektowane i wybudowane we wszystkich miejscach, do których można wjechać, albo w prawie wszystkich, sprawi, że kierowca, jeśli nie zobaczy takiego słupka, no to pomyśli sobie, no to tutaj można. Zastanawiam się, czy to jest wada, czy zaleta tego systemu. No to trudno powiedzieć oczywiście, no ale jeżeli mamy rozwiązanie takie, w którym słupki są jedyną techniką, no to cóż ja mogę powiedzieć? No teraz tak to działa. No teraz dokładnie tak działa. Jeżeli nie ma gdzieś słupka, to tam stoją samochody i pojawia się rytualny argument, przecież inni tak stoją. Więc no cóż, no tak, słuchacz ma rację. Ale to już tak w ten sposób działa. Dlatego też Warszawa jest pokryta słupkiem warszawskim dokładnie co 1 metr. Z syrenką zresztą. Z syrenką. Na tym 2 słupku. modele są, ten taki bardziej współczesny i ten starszy, taki bardziej fikuśny. I koszt montażu, bo tutaj się pojawiło to 1500 zł. Samorządy wydają tak między 500 a 1500 zł na słupki i to zależy, czy to jest jeden interwencyjny, czy cały szpaler. Ja sądzę, że autorzy tutaj dość pesymistycznie podeszli i przy tej liczbie słupków oraz ustawienie jednak ich w długich ciągach, to ta kwota będzie tych słupków można postawić 2-3 razy więcej. Ale no to oczywiście jury konkursowe, które ocenia projekty SBO, będzie musiało zweryfikować kosztorys. To wróćmy jeszcze na moment do tej rozpiętości, jeśli chodzi o koszty słupków i o wysokość mandatów. Wspomniał Pan o Straży Miejskiej w Warszawie, ale wiem, że Miejska Agenda Parkingowa przyglądała się pracy strażników w różnych miastach i to nie wygląda wszędzie tak samo. Są różnice. Natomiast jest jedno poważne odkrycie. Może krótkie wprowadzenie. Faktycznie ostatnie 10 miesięcy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego prowadziliśmy badanie funkcjonowania straży miejskich w Polsce. Mamy dane 408 tych formacji w Polsce, mamy dane Straży Miejskiej, mamy dane Straży Pożarnej, bo 3,5 tysiąca razy w ubiegłym roku Straż Pożarna miała utrudniony dojazd do pożaru bądź innego wydarzenia. To są naprawdę bardzo poważne liczby. Mamy dane policji, mamy dane, to się nazywa badania terenowe, czyli takie sytuacje, kiedy miasto zleciło jakieś badanie, żeby policzyć faktycznie źle zaparkowane samochody. Mamy tych kilkanaście tysięcy stron dokumentów i jesteśmy w przededniu opublikowania rankingu straży miejskich w Polsce. I ja oczywiście nie powiem Państwu, która straż miejska jest w Polsce najlepsza, która jest najgorsza. Dlaczego? Bo chcemy go opublikować w ratach. Znaczy na dniach pojawi się pierwszy element, pierwsza sekcja, która pokaże, jak wygląda to pod kątem mandatowym. Potem będziemy pokazywać, która straż miejska jest największą pouczeniówką. Potem będziemy mówić o holowaniu i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Chce Pan się wprosić na antenę jeszcze raz. Tak, zachęcam oczywiście. Więc jakby nie będę spoilował. Natomiast mogę powiedzieć, że nie ma działającej straży miejskiej w Polsce. Znaczy nie ma ani jednej straży miejskiej, która byłaby skuteczna. Są lepsze i gorsze. Są także straże miejskie, które są zalążkowe, w zasadzie nie pełnią swojej funkcji. I tu mogę powiedzieć, że straż miejska w mieście, mimo wszystko wojewódzkim w Zielonej Górze, ma funkcję wyłącznie dekoracyjną. Oni w ogóle nie wystawiają mandatów. Naprawdę. No, to trzeba byłoby... Ale co do zasady, ich skuteczność w porównaniu do kontrolerów strefy jest marginalna oraz kompletnie nie panują nad zjawiskiem. Znaczy ryzyko otrzymania mandatu za nieprawidłowe parkowanie w polskim mieście bez względu na miasto jest mniejsze niż 4%. To jesteśmy w stanie udowodnić. Ci, którzy mówią, problem z parkowaniem skończy się wtedy, gdy miasta zaczną dbać o miejsca parkingowe i budować ich więcej, mają rację?
No, mamy taki eksperyment w Szczecinie i w Warszawie także jest, opowiem o nim, ale ten szczeciński jest mi bliższy, bo mam do niego z kilometr. Zbudowaliśmy za 52 miliony złotych parking na 260 miejsc. To jest ponad 200 000 złotych od sztuki. To mniej więcej tyle kosztuje. Te warszawskie były jeszcze trochę droższe. On jest w tej samej cenie, co strefa płatnego parkowania. Na zewnątrz, jak się Państwo mogą domyślić, oczywiście jest strefa zajęta w 120%, czyli oczywiście stoją także źle poparkowane samochody na drogach pożarowych, na bramach itd., itd. Parking średnio odwiedza dziennie 50 kierowców. To znaczy, jak się widzi wyświetlacz na nim, to on pokazuje ponad 200 wolnych miejsc na 262 miejsca. Niesamowite. Smutne trochę. Warszawa i tu wybudowała analogiczny parking na 400 miejsc i wybudowała ten parking na skrzyżowaniu wszystkich linii metra w Polsce, co jest wyjątkowo kuriozalne. I on także stoi pusty. I oczywiście słyszę o tym, że trzeba się poczekać, aż kierowcy się przyzwyczają, ale parkingi w centrach handlowych, które są w centrach miast, są już tam od 10, 15, a czasami 20 lat i nadal się nie przyzwyczailiśmy, że tam można pojechać i zaparkować, więc to nie rozwiązuje problemu i tę hipotezę można obalić w każdym mieście wojewódzkim w Polsce. Zbudowanie parkingu niestety nie rozwiązuje problemu. To na koniec. Firma badawcza SW Research na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego przeprowadziła badania, z których wynika, że ponad 70% ankietowanych uważa, że dla bezpieczeństwa i wygody pieszych parkowanie na chodniku powinno być dopuszczone jedynie w wyznaczonych miejscach i tylko wtedy, gdy pozostaje wystarczająco dużo przestrzeni, aby swobodnie można było się mijać, także gdy jest się osobami poruszającymi na wózkach, na przykład inwalidzkich, a może już czas na wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania na chodnikach wzorem innych krajów europejskich. To tak na koniec, panie Szymonie. No, ja zaskoczę pewnie słuchaczy, bo powiem, że niestety, że bardzo bym chciał, ale nie możemy. Nie możemy z tego prostego powodu, że my przez ostatnie kilkadziesiąt lat i nadal to robimy, budujemy chodnikoparkingi. Mamy w Polsce chodniki wymyślone i zaprojektowane i oddane w ten sposób, żeby także pełniły funkcję parkingową. Próba wprowadzenia, to brzmi bardzo wygodnie, ale próba wprowadzenia tego przepisu faktycznie skasuje kilka milionów miejsc postojowych, w szczególności na przedmieściach. Więc tak, powinniśmy do tego zmierzać, ale żeby to zrobić, musimy najpierw mieć paroletnie vacatio legis, przeorganizować, w szczególności na przedmieściach miast, organizację ruchu, bo umówmy się, jeżeli mamy wąską drogę, wąskie metrowe chodniki często, a czasami wcale, to nie da rady tam pomieścić parkowania, dwustronnego ruchu i chodnika. Musimy sobie powiedzieć, że te drogi w większości muszą być jednokierunkowe, jeżeli chcemy zachować miejsca postojowe i zorganizować to tak, żeby to się po prostu wszystko zmieściło. Obecnie odbywa się to zawsze kosztem chodników. Bardzo często notabene zupełnie absurdalnie, bo to, że kierowca zacumuje tymi dwoma kołami na chodniku z przyzwyczajenia. U nas panuje dokładnie odwrotne przyzwyczajenie. Kierowca, który przynajmniej dwoma kołami nie dotknął chodnika, ma wrażenie, że ten samochód stoi nielegalnie. W celu legalnego zaparkowania trzeba go zacumować dwoma kołami na chodniku. Proszę zwrócić uwagę, że często to nie ma żadnego sensu. Nadal w tym miejscu się dwa samochody nie miną, więc on wcale nie udrażnia tej drogi bardziej, ale dwa kółka na chodniku dają taki sygnał, no zrobiłem co mogłem. I to jest niestety wina przepisu z 1967 roku, który koniecznie musimy zmienić. Więcej przepisów jak zwykle na stronie Miejskiej Agendy Parkingowej i tam też będzie opublikowany ranking straży miejskich w Polsce. Domyślam się, że Państwa interesuje, jak to jest ze strażą miejską na mieście. Bardzo. Szymon Nieradka, Miejska Agenda Parkingowa. Bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.